Good morning Italy, po włosku buongiorno Italia, po polsku dzień dobry Włochy, zapraszam. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest słoneczny dzień, jesienny dzień, ale piękny. Początek września się zaczął bardzo pięknie, padał deszcz wczoraj, a dzisiaj jest cudowna pogoda. Jeżeli chodzi o deszcz, to całe wakacje nie mieliśmy tutaj deszczu w Rzymie. Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę. Znajduję się na obrzeżach naszego miasta Rzymu, a konkretnie Ostii Antycznej. Tutaj jest taka droga, która prowadzi do domostw, bo tutaj w pobliżu nas są też rolnicy. Jakiś samochód jedzie za mną i robi szum. Zobaczcie, napis pisze Parco di Affaccio Ostia Antica. Tak, bo znajduje się w Ostii Antycznej i niedawno otworzyli taki fajny park nad rzeką Tybr, bo jak ktoś wie, a jak nie wie, to mówię, że przez Rzym przepływa rzeka Tybr, która ma ujście w Morzu Tireńskim. Jak wygląda Morze Tireńskie, to mam nagrane kilka filmów, to Wam podrzucę linki na te filmy w opisie tego filmu. O, widzicie, napis jest. Dzisiaj nie będę szła tam nad tą rzekę Tybr, idę w kierunku, można powiedzieć, pól, domostw. No i na tym filmie Wam opowiem, co mnie zaszokowało, jak przyjechałam tutaj do Włoch w 1989 roku. 10 rzeczy, które mnie zaszokowały. Przedstawię się dla osób, które nie znają mnie, a wpadły na ten kanał, bo zobaczyły taki filmik. Jestem Ewa i we Włoszech jestem od 1989 roku. Wyjechałam z Polski jako młoda kobieta, studentka. Miałam 24 lata, teraz mam 60 lat. Akurat w tym roku skończyłam 60 lat. Tu jest całe moje życie. Jak przyjechałam tutaj, to pracowałam pierwsze miesiące jako opiekunka 2 starszych osób w Ostia Stella Polare, tak się nazywa dzielnica Rzymu, a po kilku miesiącach poszłam pracować do restauracji jako kelnerka. Tylko że pierwsze miesiące musiałam przejść przez próbę i musiałam się nauczyć wiele rzeczy. Byłam pomocą w kuchni, pomocą w robieniu warzyw, w przygotowaniu deserków, wydawania deserków, robienia kawy. Byłam jednym słowem taką osobą, która się miała nauczyć pracy, a po kilku miesiącach pracy w restauracji w samym centrum Rzymu, restauracja jest do dziś, nazywa się Settimio all'Arancio na ulicy Via dell'Arancio. Później poszłam pracować jako kelnerka. Znaczy, tyle samochodów non-stop. Myślałam, że na tej drodze będę miała spokój i będę mogła nagrać Wam te 10 rzeczy, które mnie zaszokowały we Włoszech, jak przyjechałam tutaj. Ale widzę, że cały czas jakiś samochód jedzie. Dobra, poczekam, aż przejdzie ten pan z psami i będę dalej nagrywać. Słuchajcie, wyszedł pies z zagrodzenia i przeszedł ten pan z tamtymi psami, ale ja niestety koło latających psów nie będę przechodzić, bo pies się czuje właścicielem nie tylko swojego podwórka, ale drogi. Nie widzę tam nikogo koło tego psa, więc ja nie będę ryzykować moim życiem. Wiecie, psy są dobre, jak się zna psa, ale jak się nie zna psa, to wiecie, o co chodzi. Napiszcie mi w komentarzu, czy tak byście przeszli obok jakiegoś obcego psa, nie znając go, jeżeli wyjdzie za ogrodzenie. Ponownie wróciłam na tą drogę, gdzie jest kierunkowskaz na Parco di Affaccio Ostia Antica. Słowo affaccio, czyli tak znaczy wyjrzeć na park w Ostii Antycznej, bo to jest przy tej rzece Tybr. Ale tak jak Wam powiedziałam wcześniej, a może nie powiedziałam, nie będę dzisiaj szła w tamtym kierunku do samej rzeki Tybr, tylko przejdę się kawałek i Wam powiem o tych 10 rzeczach, które mnie zaszokowały. Kamerkę ustawić, bo słonko jest jeszcze u góry. Jest godzina, która za 20:10. Już Wam pokazuję. Za 20:10 jest cieplutko, gdzieś tak może z 24 stopnie,
cudownie. No jest przecudownie. Dobra, będę Wam pokazywać, co jest przede mną i jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, bo może ktoś by zadał pytanie, a jak z językiem? Tak, jeżeli chodzi o język włoski, to już Wam mówię. W Polsce kończyłam liceum w Stargardzie, bo pochodzę z województwa zachodniopomorskiego, więc w liceum miałam przez 4 lata język francuski i na studiach też miałam język francuski, bo jak wyemigrowałam, byłam studentką Uniwersytetu Szczecińskiego, byłam na ekonomii. Język francuski jest z tej samej grupy co język włoski. Jak tutaj przyjechałam do Włoch, to zakupiłam sobie książkę do nauki języka włoskiego i uczyłam się sama. Przez tyle miesięcy, ile miesięcy byłam u rodziny i opiekowałam się babcią i dziadkiem. Rodzina mi pomagała odmieniać te różne czasowniki, uczyłam się na pamięć i pisałam pierwsze zdania. Później moja mama mi przysłała 2 grube słowniki włosko-polskie, tylko włosko-polskie, więc te słowniki były bardzo pomocne. A jak już trafiłam do pracy, do restauracji w samym centrum Rzymu, to był luty 1990 rok, to ja się zapisałam na kurs języka włoskiego, który się znajdował na Piazza San Silvestro. Jak wygląda ten plac, to jak kiedyś pojadę, to Wam nagram, bo to bardzo taki fajny jest teraz ten plac. Przedtem była zajezdnia autobusów, a teraz taki fajny zrobili dla ludzi do posiedzenia. I słuchajcie, i ja tam chodziłam codziennie na język włoski. I po prostu też się uczyłam każdego dnia po kilka godzin na pamięć. Uczyłam się wszystkich czasowników, odmiana w teraźniejszym czasie, w przeszłym, w przyszłym. No to jest bardzo ważne, jak się tworzy, ale to jest łatwe, bo jeżeli ktoś miał język francuski tak jak ja, to szybciutko się uczyłam. Tyle informacji co do języka. No oczywiście jak trafiłam na salę, to ludzie mi pomagali się uczyć języka, bo na przykład ktoś mi powiedział, że chce coś voglio una cosa sfiziosa. No i znowu samochód jedzie. O, jest przede mną napis Parco di Affaccio Ostia Antica. Pojechał samochód i ja będę dalej opowiadać. Może tak będę trzymać kamerkę, to nie będzie pod słonko. No jak mi powiedzieli, że chcą una cosa sfiziosa, to ja się pytam, co to znaczy sfiziosa, a oni mi mówią, że coś takiego wyjątkowego. Coś, co pobudzi im kubki smakowe, żeby dalej jeść. To tak jak my chcemy coś takiego wyjątkowego, na przykład kwaśnego ogórka i się dobrze czujemy. O, coś takiego. O, tutaj już można tak nagrywać. Słuchajcie, ja jak przyleciałam do Włoch z Warszawy, to prosto do Rzymu, wylądowałam na lotnisko Fiumicino, to był lipiec 1989 rok. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, że jest bardzo dużo barów. Ja myślałam, że to jest bar jakiś mleczny, a to są bary, czyli kawiarenki. No ja skąd mogłam wiedzieć? Wyemigrowałam z kraju komunistycznego, no to kto tam widział jakieś bary? Nawet kawy nie było. Była kawa na kartki przez wiele lat. Więc to mnie zaszokowało, że jest ciągle dużo ludzi w barach i co mnie zaszokowało, że pije się kawę taką malusieńką, czyli takie espresso. Na temat tej kawy nagrałam filmik, zostawię Wam link tutaj w opisie tego filmu. Nie tylko pije się małą kawusię, ale można ją zabarwić, czyli możemy wypić espresso zabarwione mlekiem, możemy wypić większe espresso, czyli caffè lungo, caffè ristretto, bardziej skoncentrowane, możemy wypić później też cappuccino, możemy wypić caffè latte macchiato, no mówię Wam, że to jest nie do pomyślenia. No i Włosi piją kawę do południa i piją kawusię taką też po zjedzeniu obiadu. Drugą rzeczą, która mnie zaszokowała we Włoszech, oczywiście jak poszłam pracować do restauracji, zobaczyłam 15 rodzajów makaronów w karcie, ale tych makaronów we Włoszech jest aż 300. I co mnie jeszcze zaszokowało, że ludzie codziennie jedzą na obiad makaron.
Ziemniaki to jako drugie danie i ziemniaki były podawane jako ziemniaki zapiekane w piekarniku. Nawet w tej restauracji, w której pracowałam, czyli w Settimio alla Rancho, na Via della Rancho w Rzymie, nie było ziemniaków gotowanych. Były ziemniaki gotowane, wiecie kiedy? Kiedy się robiło taką sałatkę, która się nazywała insalata italiana, czyli na talerzu leżały ugotowane cukinie, ugotowana marchewka, ugotowany jakiś burak czerwony i kawałek ziemniaka. I to było pokrojone tak w kosteczkę czy w plasterki, polane oliwą z oliwek, posolone oliwa z oliwek i trochę pietruszki. Właściwie to pietruszkę to oni wszędzie dają. Pietruszka po włosku to prezzemolo. A najsłynniejszym makaronem na świecie to są spaghetti i spaghetti są najbardziej popularne we Włoszech też. 14% jest ze wszystkich makaronów, ze wszystkich rodzajów makaronów, 14% spaghetti jest w sprzedaży tych makaronów, to jest 14% spaghetti i później tam pozostałe. Także numer 1 w sprzedaży makaronów we Włoszech są spaghetti. I jeszcze jedna sprawa, że makaron po włosku to inaczej pasta, a pasta asciutta, czyli makaron taki z sosem pomidorowym, to Włosi mówią pasta asciutta. I jeszcze co jest ważne w gotowaniu makaronu, co mnie zaskoczyło, cały czas do drugiego punktu się odnoszę, że makaron musi być ugotowany al dente i ja też tego słowa nie znałam. A osoby, które pierwszy raz usłyszały to słowo al dente, to już mówię, gotować makaron na półtwardo. To słowo weszło w życie w latach 90., w życie w Polsce oczywiście, jak zaczęły się ukazywać coraz więcej tych kulinarnych gazetek i w tych gazetkach, jak pokazywali różne makarony z Włoch, to pisali jak gotować, czyli al dente. Tyle, że nie było obok napisane, co to znaczy. Także dla mnie to było też bardzo dziwne, że w Polsce nie pisali w gazetach, co to znaczy al dente, bo przecież nie każdy zna język włoski. No ale jakoś stopniowo zaczęli mówić w telewizji polskiej, no i po prostu weszło w życie. I teraz wszyscy wiedzą, że al dente znaczy na pół twardo, ale może się zdarzyć, że ktoś nie wie, prawda? Następną rzeczą, czyli trzeci punkt, który mnie tutaj zaskoczył, że Włosi jak się widzą każdego dnia, nie to, że się widzą raz na jakiś czas, to każdego dnia nie tylko mówią sobie cześć, czyli ciao, ale się witają przyciskając się i dając sobie buzi. Buzi nie dają w buzie, tylko dają w policzki. I jest taka różnica, że w Polsce my dajemy 3 buziaki, raz, dwa, 3, a we Włoszech daje się tylko 2 buziaki. I jak ja zaczęłam się witać z ludźmi, chciałam 3 raz dać, to każdy się odchylał. No i zaczęłam im tłumaczyć, że u nas w Polsce dajemy 3 razy buzi. Patrzcie, tak prowadzi ta dróżka. Cały czas jeżdżą samochody. Ja muszę jakoś się dostosowywać do tego, jak jedzie samochód, żeby wyłączyć kamerkę. Powiem Wam, że już jestem pół godziny na drodze, bo Wam pokazywałam, że było w pół do 10, a już jest 10. A ja jestem w połowie nagrywania. Za mną turyści polscy. Jeżeli mi się uda z nimi porozmawiać i nagrać, to z miłą chęcią. Zobaczymy, co się wydarzy. O, jak się cieszę, porozmawiałam z tą parą turystów i zgodziła się Beatka wystąpić na moim kanale i powiedzieć, co ją urzekło tutaj, jak przyleciała do Rzymu, bo jest ze swoim kolegą pierwszy raz. Słuchamy, co powie. Witam wszystkich na kanale Ulewy. Dostałam pytanie, co najbardziej zaskoczyło mnie przy przyjeździe do Rzymu. Ja z moim mężem wysiedliśmy przy Koloseum i poczuliśmy naprawdę taki ogrom tej budowli. To, co pokazują zdjęcia, tak naprawdę w ogóle nie odzwierciedla tego, jak to wygląda naprawdę. Ta budowla jest monumentalna i robi kolosalne wrażenie. Zaskoczyło nas również w Rzymie to,
że jest świetna komunikacja. Co ty gadasz? Uważam, że jest świetna. Podróżowaliśmy do Rzymu z Ostii Tak? i po prostu idealnie. Metro w jedno, potem od razu w drugie, wysiada się przy samym Koloseum. Cudownie. A ja zadam takie pytanie, a jak spacerowaliście po Rzymie, czy korzystaliście z komunikacji miejskiej, czy na nogach? Na nogach. Na Szliśmy nogach. do samego Watykanu na nogach. Aha. I wracaliśmy też do Koloseum na nogach. Bardzo dużo się chodzi. Trzeba mieć dobre buty. O tym, co ja mówię na kanale. Nogi naprawdę bolą. I trzeba się przygotowywać do wyjazdu do Włoch, bo się robi kilometry, prawda? Tak, robi się bardzo dużo na nogach, ale warto chodzić, ponieważ przy okazji zwiedza się wszystkie punkty z listy, które chce się zobaczyć. Ale no to właśnie, to jest też bardzo ważne dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Włoch, że muszą być przygotowani na chodzenie, dobre buty, buty na zmianę, jeżeli są latem, to też podkoszulki na zmianę, bo człowiek się poci. Bardzo się cieszę, że Beatka wystąpiła na moim kanale Good Morning Italy. Na początku przed tą rozmową powiedziałam, że z kolegą, ale to się okazało, że mąż. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, to są turyści, którzy przyjechali pierwszy raz tutaj do Rzymu. Jest mi bardzo miło, że wystąpiłaś. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej podróży we Włoszech. Uważajcie na siebie i oglądaj mój kanał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz pożegnam się po włosku, bo Włosi się żegnają ile razy, dałem sobie buzi 2 razy, o czym ja już powiedziałam na kanale. Raz i 2, a my 3 razy, więc damy trzeci raz. Okej, kontynuuję dalej. Jak usłyszeliście na tym filmie, turystka z Polski wyraziła swoją opinię, co ją zaszokowało w Rzymie, bo jest tutaj pierwszy raz z mężem. Oczywiście mąż się z różnych względów nie chciał pokazać i ja uszanowałam jego decyzję. Następnym punktem jest to, że 4. punkt, Włosi bardzo gestykulują, jak mówią. Boże, to jest bardzo ciężkie słowo dla mnie, chyba powinnam iść do logopedy, żeby niektóre słowa polskie wypowiadać. No musicie mi wybaczyć, bo ja tutaj cały czas mówię po włosku do męża Włocha i cały czas myślę po włosku, śnię po włosku, a mówię po polsku, jak nagrywam filmy kulinarne i jak nagrywam te filmy tutaj na ten kanał. No i czasami robię live'y na moim kanale kulinarnym, który się nazywa Przepisy jak u babci. Zostawię Wam link na ten kanał. No i oczywiście mam drugi kanał, który się nazywa Mangiare Łewki. Tam mam bardzo dużo wspaniałych przepisów. Rozpoczęłam tam ten kanał, jak byłam trochę w Polsce. No i ten kanał już ma 6 lat. No dobra, wracamy do tych destykulacji. Włosi, jak mówią, destykulują. W telewizji starają się destykulować mniej, ale jak mogą, to im ręce chodzą na prawo i na lewo. Znowu jakiś samochód przejechał, ale wracamy do tematu. Najlepsze jest to, że oni znają swoje kody i na przykład jak pokazują tak, to znaczy, że jest bardzo dobre. Pokazują ręką tak, tak pokazują, poczekajcie, bo ja jestem, teraz trzymam kamerkę, nie wiem czy mi się uda, ale tak pokazują, że znaczy się, że się usłyszymy i ręką pokazują. Jeżeli ktoś jest na drugiej stronie ulicy, to tak mogą sobie pokazać i nie muszą do siebie dzwonić. Wy musicie wiedzieć, osoby, które są młodsze ode mnie, że jak ja tutaj przyleciałam samolotem z Warszawy do Rzymu w 1989 roku, nie było telefonów komórkowych. Nie tak jak teraz, że wyjdziemy gdziekolwiek jesteśmy, to mówimy, o jestem po drugiej stronie ulicy, przy tym barze, czy jestem tu, czy jestem tam. Ludzie musieli się organizować. Telefony były tylko stacjonarne albo były telefony na żetony na ulicy. Na przykład jak w Rzymie, to takie były specyficzne żetony. No i człowiek musiał się tak organizować i tak się umawiać, żeby się spotkać z drugim człowiekiem. A jak się umawiał telefonicznie i mówił, że będę w tym i w tym dniu o tej i o tej godzinie, to koniecznie musiał być, bo nie było możliwości, że oddalił się i mówi, a odeszłem od tego miejsca, jestem tutaj i zadzwonił. Nie, no to takie były czasy, że jakoś umieliśmy się zorganizować.
Następną rzeczą, która mnie zaskoczyła tutaj, to to, że w restauracjach są obrusy. W Polsce tak, są obrusy, ale w tych takich barach mlecznych nie ma obrusów. A ja jak tutaj przyleciałam do Rzymu, to byłam zaskoczona, że wszystkie restauracje i wszystkie takie bary szybkiej obsługi, czyli inaczej tavola calda, muszę się poprawić tutaj, ok, mają obrusy. Ale to nie wszystko. Jak pracowałam u tej rodziny, to za każdym razem jak jedliśmy obiad czy kolację, bo też tutaj jest taka różnica, zaraz Wam powiem odnośnie kolacji, to my nakładaliśmy obrus na stół. Jak jestem przy obrusach, to powiem Wam jedno, że obiad się je między godziną 13 a 15, a kolację się je między 18 a 20, jeżeli chodzi o rodziny. I na kolację też nakrywamy ten obrus, ale jeżeli chodzi o kolację, to jest we Włoszech kolacja gorąca. Nie je się kanapek na kolację i Włosi nie jedzą obiadu kolacji. Piękne słonko mamy, naprawdę cudownie. Wracam się z powrotem, nie chcę oddalać się za daleko, ale i tak już uszłam kawałek i będę dalej Wam nagrywać, co mnie zaszokowało tutaj. Więc zaszokowało mnie to, że tutaj jest siesta. Nawet nie wiedziałam, co to znaczy to słowo siesta. Gdzie tam w Polsce komunistycznej, kto tam słyszał o słowie siesta? Raz, że nie pokazywali żadnych takich filmów, gdzie mówili o sieście, i drugie, że no my byliśmy krajem takim ograniczonym, jeżeli chodzi o informacje z zagranicy. W tamtych czasach, bo teraz jeżeli Ty masz 20 lat czy 30, to Ty się urodziłeś już w czasach wolnych, że możesz podróżować, jeździć i tak dalej, ale kto się urodził przed obaleniem muru berlińskiego, a to nastąpiło w 1989 roku, i przed obaleniem właśnie systemu komunistycznego, no to u nas to normalnie szok. Dużo rzeczy nie wiedzieliśmy. Siódmą rzeczą, która mnie zaszokowała tutaj we Włoszech, to jest to, że jak przyleciałam tutaj, to zobaczyłam w Rzymie napisy Chiuso per ferie. Ja przyleciałam do Rzymu w lipcu w 1989 roku. Cały czas będę powtarzać, bo może akurat ktoś wszedł w tym momencie na ten film w połowie i nie wie, o co chodzi. Tak, przyleciałam jako młoda studentka, mając 24 lata, i to był koniec lipca i widzę napis Chiuso per ferie, Chiuso per ferie. Ja mówię, co to znaczy? Nawet nie znam języka włoskiego dobrze, więc nie wiedziałam. Z czasem się dowiedziałam, że Chiuso per ferie znaczy zamknięte na wakacje. I to mnie zaszokowało, że latem, gdzie jest tyle turystów, sklepy są zamknięte. Czasy się zmieniły i teraz te sklepy nie są tak zamykane w centrum Rzymu na ferie, czyli na wakacje, na urlop. Chiuso per ferie znaczy zamknięte na urlop, tak dokładnie. A u nas to słowo ferie znaczy ferie zimowe w szkole, czyli wolny czas od chodzenia do szkoły. A tutaj ferie oznacza urlop. Czyli to jest mój 7. punkt, który mnie też zaszokował. Już jestem przy tym 7. punkcie, co mnie zaszokowało, że we Włoszech wszystko jest zamykane 15 sierpnia, czyli Ferragosto. Ferragosto, czyli wakacje Augusta. Ja na ten temat zrobiłam pogadankę, poszukam tego filmu Wam i dam Wam w opisie tego filmu link i posłuchacie, co to znaczy Ferragosto. Wszyscy Włosi w tym dniu wyjeżdżają na wakacje. Patrzę na kartkę i mam zapisane mozzarella. Tak, 8. punkt, mozzarella. Co to znaczy? Mozzarella. Właśnie, Wy wiecie, co to znaczy mozzarella. Słynny włoski ser, taki miękki, który się używa też do robienia pizzy. Ale ta mozzarella włoska, jak ja przyjechałam, to zaczęłam jeść u rodziny, u której pracowałam jako opiekunka 2 starszych ludzi, mozzarella di bufala. Po pierwsze, nie wiedziałam, co to znaczy bufala, a po drugie, nie znałam tego smaku. Bufala to znaczy, że to jest mozzarella z mleka wołowego, bo to jest taka krowa biała tam koło Napolu, najlepsze mozzarelki są w Caserta i tak dalej. Ale
z Caserta, taka miejscowość koło Napolu. Powiem Wam jedno, ja w ogóle nie potrafiłam smakować tej mozzarelli. Jadłam i nie czułam smaku. Z czasem zaczęłam ją jeść tak często i doceniać smak tej mozzarelli. Też mnie to zaszokowało, że mówię, ludzie się tak cieszą, że jedzą mozzarella albo caprese. Caprese to wiecie, pomidory, mozzarella i kawałek, tam listek bazylii. No i to właśnie mnie zaszokowało, że oni się tak cieszą, a dla mnie to było bezpłciowe. Taki był dla mnie szok. Szok kulinarny. Tutaj Wam wstawię taką wstawkę, jak wygląda caprese. Może ktoś nigdy nie widział caprese, a ja nagrywam filmy kulinarne, więc na 100% mam gdzieś w telefonie, to Wam wstawię na ten film. Co mnie jeszcze zaszokowało tutaj? Jak poszłam pracować do restauracji, do Settimia alla Rancho, na Via della Rancho, tam dzieci tego właściciela, który już nie jest wśród nas, ani właścicielka, ani Settimio, ani Delia nie jest wśród nas, mieli dzieci w moim wieku. I te dzieci, czyli syn, córka, następny syn, następny, ożenili się. Zrobili wesela i ja byłam na 2 weselach. Byłam na weselu syna Luciana i byłam na weselu córki Mary. I wyobraźcie sobie, że jak pojechałam na to wesele, zabrali mnie ze sobą, jechałam z właścicielami w samochodzie i najpierw do kościoła, a później wesele. Wesele mnie zaszokowało. Całkiem inne wesela niż w Polsce. No po pierwsze, właściciele restauracji to mieli dużo pieniędzy. Właściwie to ludzie, którzy prowadzą restauracje w Rzymie, zawsze operują dużymi sumami i zrobili wesele chyba na 300 osób. Przyjęcie było w cudownym pałacu, czyli Palazzo del Drago przy Piazza Barberini. Może ktoś był w Rzymie, więc wie, gdzie jest fontana Barberini. I wyobraźcie sobie, że byłam zaszokowana, jak odbywa się wesele. Po pierwsze, było podawane antipasto, czyli przekąska, a później stopniowo donosili 2 pierwsze dania z przerwą, 2 drugie dania z przerwą, później były podawane ciasta. No oczywiście do drugiego dania były podawane dostawki i później z przerwą były podawane ciasta, owoce były. No i o godzinie 12 w nocy był tort i na tym się zakończyło wesele. I jeszcze jedno, nie było tańców, tylko był fortepian i faceci szli do fortepianu, ktoś tam umiał grać na fortepianie i grał różne piosenki włoskie i ludzie śpiewali, ale nikt nie tańczył. No i jeszcze co zauważyłam, że w tamtych czasach, bo to były lata 90., że stoły są okrągłe. I jak siedzieliśmy przy stołach i każdy miał swoje miejsce ponumerowane, to po prostu tylko były nakrycia i nic więcej. I stały butelki wody, a później donosili jedzenie i wino. Jeśli chodzi jeszcze o wesela, więc tutaj jest takie rozdawanie zaproszeń osobiście i dawali zaproszenia razem z konfettami. Konfetti to są takie migdały oblane białą czekoladą. Znowu jakiś samochód jedzie. A na weselu wszyscy goście dostawali bombonierki. Najpiękniejsze bombonierki dostawali rodzice pary młodej i chrześni i tam może jeszcze parę osób najbliższych. I jeszcze jedno, co mnie zaskoczyło, jak szłam na to wesele, to muszę Wam powiedzieć to, że dostałam taką kartkę i nazwę sklepu, gdzie można zakupić prezenty dla pary młodych. I w sklepie dawali taką listę i można było wybrać prezent, który jeszcze nie był kupiony i można było sobie wybrać też cenę, bo były różne ceny. Ktoś mógł kupić za 1 000 000 lirów albo mógł kupić za 200 000 lirów jakiś prezent. Oj, tak to wyglądało. W tamtych czasach operowaliśmy milionami i zarabialiśmy w lirach. Euro weszło do użytku, tutaj do obiegu w lutym, chyba 22
lutego w 2002 roku. Także od 2002 roku mamy euro we Włoszech. Wracając jeszcze do tego wesela, bo to jest bardzo ważne, prezent, który zakupiłam ja czy inni, a byłam ze strony syna właściciela, czyli ze strony pana młodego, to ze sklepu wysyłali dosłownie do jego domu te prezenty. Czyli pakowali i przynosili przed weselem. Także nikt z prezentami na wesele nie szedł i nikt nie przynosił kwiatów na wesele. We Włoszech jeszcze, jeżeli chodzi o wesela, nikt nie idzie na wesele do kościoła na ślub z kwiatami. Tylko panna młoda ma bukiet. No a jeżeli chodzi o rzucanie bukietu, no to tak jak w Polsce rzuca się bukiet i na weselu też się nie zbiera i nie robi się oczepin. Tylko są te takie oczepiny, rzucanie tym bukietem. Nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć odnośnie wesela. No ale chyba to. Wspomniało mi się, jeżeli chodzi o wesela, to powiem wam jedno, że jeżeli ktoś by chciał zrobić z muzyką i tańczyć w jakimś lokalu, to musi to zgłosić na komisariat policji i dostać pozwolenie na tańce, bo nie można organizować żadnych zabaw we Włoszech, ani wesel, ani zabaw bez tego pozwolenia. Oni muszą o tym wiedzieć. I ostatnim punktem 10 będzie to, że dla Włocha bardzo ważna jest rodzina i odpoczynek. I to mnie zaszokowało, że Włosi jak mają urlopy, to spędzają je poza domem. Nie robią remontów, tak jak to się dzieje w Polsce. I ta tradycja polska jest do dzisiaj, bo mieszkałam trochę w Polsce z moim mężem Włochem i jak przychodziły wakacje, to przychodziły też hałasy, remonty. Dzięki Bogu ja w Polsce mam rodzinę na wsi, bo pochodzę ze wsi, spod Stargardu, więc wypoczywałam większość czasu w ciągu dnia u rodziny. Ale taka prawda. I po drugie, jeżeli już robią Włosi remonty, to przestrzegają godzin pracy i ważną rzeczą jest siesta, o której wam mówiłam wcześniej na tym filmie i w czasie siesty wszystko musi się zatrzymać, czyli każde prace, nie tylko w domu, ale na ulicy, jak pracują i ludzie mają siestę, Włosi robią pauzę, robią tą siestę i podczas tej siesty robotnicy konsumują, odpoczywają, a później dalej pracują. Tutaj zakończę moje gadanie na tym filmie. Nadjeżdża następny samochód, muszę poczekać aż przyjedzie. Dziękuję bardzo, że zostałeś do końca tego filmu. Jeżeli ci się film podobał, to nie zapomnij zostawić ślad po sobie w formie komentarza, łapki w górę, a teraz, kochani, jest taka nowa funkcja, która się nazywa podbijanie. Ty możesz podbić ten film, to jest bardzo ważne dla algorytmu YouTube'a. Podbijanie, czyli klikasz i pisze podbij i takie podbijanie możesz zrobić 3 w ciągu tygodnia, 3 na różnych filmach, które oglądasz na YouTubie. Dzięki Tobie ten kanał ma szansę rozwoju. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Nie wiem, o której godzinie będziecie mnie oglądać i widzimy się na następnym filmie. Bye, bye, ciao, ciao!